Proszę Państwa, zaczynamy nasz Giga Day w Grecji. Piękny wschód słońca. Dzisiaj bardzo ambitny plan. Ciekawe, ile nam się uda zrealizować. Mamy łącznie jakieś 10 godzin jeżdżenia. Przy czym nie jest to ogromny dystans, a wynika to z ilości atrakcji, które są zaplanowane po drodze. Stąd nasza super wczesna godzina wyjazdu. Żegnamy willę Ampelos. Oj, pies goni. Spoko, co za wolno. Jak się przecisnęły przez dziurę. A wyczaiły nas tam z dobrych kilkudziesięciu metrów. Ale fajnie nam to słońce z nad gór tak wychodzi coraz bardziej. Widać z każdą minutą. Ładne. Piękne greckie niebo bez deszczowych chmur. To jest najlepsza nowina z dzisiejszego poranka. Oprócz tego, że żeśmy wstali jakoś i nie zaspali. Jestem zaskoczony, jak dobrze trzymają ciśnienie te opony. Nawet po takim dniu gorącym jak wczoraj i takiej długiej trasie, one cały czas są spoko. W Nindży po takim całym dniu trzeba było na drugi dzień poprawiać troszeczkę ciśnienie, bo leciutko zawsze gubiły. I to nawet nie była, że kwestia jednych opon czy coś, bo jak zmieniałem, to też później było to samo. Tylko głośno jest, to mnie przy tych 100, między 100 a 110 wyje to jak czajnik. To jest trochę męczące, a to jest akurat ta prędkość, z którą dość często jeździmy, nie? Taka optymalna, przelotowa. A już powiem Ci, że ja przynajmniej zazwyczaj tego nie zauważam. Ulala. No to taki Neapol, tylko trochę bardziej biały. Tak, dokładnie Czysty. moja myśl. I czystszy. No, gdybyśmy mieli ominąć całe Saloniki obwodnicą, to chyba dołożylibyśmy kilometrów. Tylko taki ząbek robimy. Ale autentycznie, to tutaj strasznie czuję się jak we Włoszech. Gdyby nie inny alfabet, to bardzo włosko to wygląda. Właśnie bardzo grecko. Albo Włochy wyglądają grecko, czy Grecy włosko? No właśnie. Pytanie na śniadanie. W Salonikach knajpki o 7:50 już pełne, ludzie kawkują, jedzą rogaliki. Tacy to pożyją. Jednak jest to wygodne, że jest taki duży bak. Na nasze potrzeby zwłaszcza. A czujesz dużą różnicę w zakrętach, kiedy jest pełna, a kiedy już praktycznie pusty? Przy tym, co teraz wszystko mamy założone i tak dalej, to nie. Chyba by się nie opłacało tam mieszkać. No ale tam ponoć Zeus miał swoją willę i co? A to on mógł. Bo on Co? miał Pegasa. On miał Pegasa, sobie zlatywał szybko. No dobra, ale gdzieś musiał mieszkać. To nie na górze? No, na samym szczycie. No właśnie, i co? I nie widać. Bo od drugiej strony. Ciekawe, jak szybko będziemy tam wyjeżdżać w górę. Czy bardzo stromo jest, czy długo tak takimi wolnymi zakrętami powoli będziemy Znaczy, wznosić? atakujemy z dwóch stron ogólnie.
bo jedziemy zobaczyć najpierw wodospad z jednej strony, objeżdżamy kawałek dołem, tak jakby trochę, i później wbijamy z drugiej strony po zakrętaskach takich mega. To ci mogę zaspoilować. Oj, dużo. Myślę, że tyle jeszcze nie widziałaś. Czyli mówisz, Chyba że będzie fajniejsza droga niż wczoraj. Chyba nawet jak trasę kształtowałem, to tam sobie zapisałem punkt najbardziej kręta droga. The love and the lies, the calm and the chaos. Adventure is waiting, dreams for the taking. It's all in view. The tension and ease, the wild and free. The moment is waiting, dreams for the taking. It's all in view. Everything is beautiful. Everything is beautiful. Lost in the wonder, caught up in colors that I've never seen before. Everything is beautiful. Everything is beautiful. The highs and the lows, the places we go. Adventure is waiting, dreams for the taking. It's all right here. The triumph and tears, the facing of fear. Adventure is calling, everything you wanted. It's all right here. Everything is beautiful. Everything is beautiful. Lost in the wonder, caught up in colors that I've never seen before. Everything is beautiful. Everything is beautiful. Miał być krótki postój na wodospad. Spotkaliśmy miłego pana sprzedającego lemoniadę i jakieś tam hot dogi. Zaczęliśmy z nim gadać. Spędziliśmy tu ostatecznie godzinę na bardzo fajnej pogawędce. Mamy zaproszenie na przyszły rok. Mamy kontakt, jakby nam się coś działo w Grecji i potrzebowalibyśmy pomocy. Mamy oczywiście zaproszenie do niego tutaj. Niezła znajomość się nawiązała. Samo miejsce też super, bardzo fajny wodospad, są dwa ogólnie, jeden jest 2 km dalej, nie dochodziliśmy do niego piechotą ze względu na czas i temperaturę, ale ten bliższy zobaczyliśmy też jest bardzo ładny, więc przynajmniej jakaś tam namiastka. No i teraz trzeba objechać, trzeba najpierw stąd wyjechać, a później będziemy objeżdżać Olimp dookoła i będziemy mieć jeszcze więcej zakrętasków. Fajny całkiem postój na spontanie. Czasami takie są najlepsze. Dobra, jednak ktoś mieszka na Olimpie. W sumie obok. To jeszcze nie tak górka. Daj mi się cieszyć. Najlepsze jest to, że ta droga jest znaleziona przypadkiem na Google Maps przez Street View. Czyli jest coś więcej. No myślę, że na pewno. Ale szukałem jakiejś drogi na meteory atrakcyjne i nagle coś takiego.
pszczółki. W domu swojej książki to możesz dodać Greków i nadać im imiona od tych miejscowości. W trzeciej, bo wtedy się pojawi więcej słów charakterów. Dobrze. To ja tam chcę Leptokariasa. Zapamiętaj to sobie, bo ja nie zapamiętam. Są bardziej laskowe te góry niż sądziłam. No. Góry laskowe. W sensie orzechowe. Może, jak znajdziesz. W górach nagle wjeżdżasz na taki ogromny płaskowyż i masz wrażenie, że jesteś znowu jakby pod górami. Ciekawe, czy wchodzą ludzie tam na tamten szczyt odsłonięty. No, okazuje się, że wjeżdżamy wyżej. Powodzenia później, żeby z tego zjechać. Będziemy nogami hamować. O, asfalt. O, wow. Dronem na ten szuterek. No. O, jak grecko teraz z trufełką. Trzeba było tutaj przyjechać z Polską jeszcze i doczepić. Nie wiem, jak tutaj stąd wykręcę później, ale to będę się martwił później. Oła. Jej. I was born in the river one day, watch me clean and cold. Oh Lord, I won't come home till the river runs dry, my friend. I was born in the mountain air, it shook me to its peaks. Oh Lord, I won't come home till the mountains had its say. Oh Lord, I won't come home, I won't come home to play. Oh Lord, I won't come home till the river runs dry, my friend. I was born in the earth by hand, plucked out like a fruit. And oh Lord, I won't come home till the seed becomes a tree. I was born in the ocean's depths, made my way up the air. And oh Lord, I won't come home till I'm one with these old seas. And oh Lord, I won't come home, I won't come home to play. And oh Lord, I won't come home till the river runs dry, my friend. Oh Lord, I won't come home, I won't come home to play. Oh Lord, I won't come home till the river runs dry, my friend. 'Cause I was born in the river one day, wash me clean and cold. Oh Lord, I won't come home till the river runs dry, my friend.
Nie wiem, czemu ta droga nie jest tak samo popularna jak jakaś Transalpina czy Transfagara-Shan, bo myślę, że spokojnie jej dorównuje. No cóż, my za to zyskujemy. Piękna, pusta droga. Z super widokami. O, jaszczurka, uratuje cię. Żyła. Przeżyła. Ładna, zielona. Dobrze ją było widać na tej drodze z daleka, to mogłem ją ominąć. Właściwie się zastanawiam, czy to nie wiało na drogę jakiś listek, ale Nie, szczureczka. O, fajny ładna most. drzewka. Domek po lewej. Z górskiego płaskowyżu zrobiło się suche pole, trochę Toskania i od razu ciepło niestety. Wjeżdżasz w środku gór w nowiutki asfalt jeszcze pachnący. Jak w masło. Albo nie jest taki nowy, tylko się już roztapia, bo jest czarny. Ostrzegawczy i w miejscu tych kamieni ktoś z pistoletu strzelał, było na wylot przebite takimi ślady po kulach i takie odpryski farby dookoła. To faktycznie Tak. taka preriowa okolica. To dziki zachód normalnie, nie? Z bronią jeżdżą. Godzinę gorący wiatr. Masakra. Ale tak w momencie, nie? Jakby słońce wyszło zza chmury i po prostu chce nas zabić. Oddalamy się, żeby się przybliżyć jakby od tych skałek. Nie wiem. Bo właśnie nie będziesz miał takiego widoku. Ładnie, co? Mega, mega. Tam jest jakaś cieśninka. Tak pomiędzy tymi dwoma.
Sporo autek. Sorki. Prawo? Tu? Pełne słoneczko. I przy Ducheńkach będzie. No to tam idziemy. No, jeśli po coś jechać przez pół dnia w Grecji w pełnym słońcu, to chyba właśnie po to. Nice. Na postojach w głównych miejscach zawsze jakaś ciekawa przygoda albo znajomość. Tym razem akurat w miejsce, w którym podjechaliśmy, leżała jaskółka, tak? To była jaskółka chyba. Jaskółka. Leżała jaskółka pod oponą motocykla. Nie przejechaliśmy jej, żeby nie było. Schowała się do nas tam do cienia pod motocykl. Dałem jej troszkę wody, ale była za bardzo przestraszona. Miała złamane skrzydło. No i Laura przez 40 minut spytała chyba No wszystkich, bez przesady, którzy... No tak, tyle tu byliśmy. Wszystkich, którzy tu byli, nagabywała o to, żeby albo ją wzięli, albo żeby pomogli skontaktować się z jakimś Wildlife Service, czy cokolwiek, żeby ktoś po prostu ją odratował. Tak nagabywała, że w końcu trafiła na jakiegoś Hiszpana z rodzinką, który ma tu znajomego w Grecji. No i zadzwonił do niego, okazało się, że coś da się tam zrobić i wzięli jaskółkę. Także ma dużą szansę na przeżycie. Ja się skupę naciągnął. No, teraz je będziemy objeżdżać całe dookoła. I dołem później już będziemy jechać dalej. Bez kasku. Strasznie dużo ludzi w Grecji bez kasków jeździ. Nawet na dużych motocyklach, jakichś sportach, parki jeżdżą w dresach i bez kasku, bez niczego, w samych okularach, jak Tom Cruise. To też jest mega. Kurczę. Są widoczki.
Masakra. No dobra, mamy trochę szyneczki, mamy jedną półkę na spółkę, mamy wodę. Zaraz nie Damy mamy radę. paliwa. Aha, zaraz. 120 km mamy w baku. A stacji na horyzoncie coś tam będzie za 16. Mocniejsza. Za 16. Tak, temperaturowo już sobie jest fajnie. Tam knajpa jakaś chyba jest. Może tu będzie coś też jeszcze. Znowu postój i świetna interakcja z lokalnymi. Właśnie sobie siedzieliśmy, piliśmy kawkę i zimną lemoniadę. I podszedł do nas motocyklista, który podjechał z córką. Troszkę sobie pogadaliśmy. Oj, muszę zobaczyć, czy to tu, czy nie. Doradził nam w kwestii paliwa, bo no mamy go ile mamy, a stacji jak się okazuje w ogóle tutaj nie ma. Jest gorzej niż w Rumunii. Oczywiście przy niedzieli no to już w ogóle zapomnijcie. Ale w najgorszym wypadku na styk powinniśmy dojechać do miejscowości Lamia. Ostatniego punktu naszego programu dzisiejszego. Ale dzień. Masakra. Od 5 na nogach. A w sumie tego nie czuć, bo No, 13 teraz godzin będzie jesteśmy. krajobraz i 13 godzin na nogach. 11 i w siodle. Dobra, muszę się Tu? zorientować. Tak, chyba tu w lewo. myślę smokowo, bo od góry ma lekki kształt smoka. Jest taki trochę poszarpany i dopatrywałem się w tym właśnie takiego kształtu. Więc może taki grzbiet smoka trochę albo coś. Nie jest takie bardzo podobne do tego, ale z drugiej strony to by było bez sensu, bo wątpię, że po grecku cokolwiek wspólnego ze smokami brzmiałoby jak po polsku, nie? Będzie jakieś zatoczka, to się zatrzymamy. Wyciągnęłam telefon, żeby zrobić jedno zdjęcie z góry i powiem Ci, że ta woda ma praktycznie kolor nieba. Taki mega ciemny, mocny granat. Jest ślicznie. Musieliśmy zrobić postój na szukanie stacji, bo jednak jest powoli sytuacja napięta. Jeszcze mamy tego zasięgu 90 km, ale okazuje się, że no nie ma za bardzo stacji w okolicy, albo są zamknięte. No znaleźliśmy taką 50 km stąd, powinna być czynna. Tata. I mamy znowu pełny bak, także możemy już bezpiecznie jechać. Ale trochę śmieszne uczucie, jak jedziesz przez środek niczego i takie nie masz nawet do końca możliwości mieć zaufanie, że dana stacja faktycznie w danym miejscu w ogóle istnieje, a jak istnieje, to czy działa, a jak działa, to ma paliwo, bo na przykład tutaj jeszcze w dodatku nie mieli
albo tak przynajmniej chłop stwierdził, paliwa zwykłego